Witam Was z Kota Kinabalu, miasta, w którym morze, wyspy i góry tworzą naprawdę wyjątkowy krajobraz, jak na załączonym obrazku. A tutaj widać słynny meczet na wodzie i powiem Wam szczerze, że nigdy nie widziałam tak pięknych meczetów, jak właśnie tutaj, w tym mieście. A dzisiaj zabieram Was do Parku Narodowego Kinabalu UNESCO, gdzie zobaczymy z bliska majestatyczną górę Kinabalu wznoszącą się na 4095 metrów nad poziomem morza, a także unikatową florę i faunę. Dzień dobry kochani, dzień dobry z nowego dnia. Jadę na wycieczkę. Znalazłam przewodnika. Pojedziemy pod tą wielką górę, którą wczoraj pokazywałam, Kinabalu. Właśnie zaraz dostanę kawkę, jedziemy do McDonald's drive-thru, bo tutaj na Malezji jest po prostu wszystko, w przeciwieństwie do Malediwów. Jedziemy w parę pięknych miejsc, do Parku Nacjonalnego, tam właśnie są rośliny. In this national park, you can see what, like plants and walk a little bit, yeah? You can see the birds, Nice, plants. nice. And what's your name? Sharif. Sharif. Can I show your face? Sharif. Nice to meet you and Yeah, let's have a thank good you. day. Wiecie, ja już przestałam pić kawę, ale na wakacjach to nie jestem uzależniona, dobrze się czuję, mam dużo energii w ogóle. Przeszło mi uzależnienie kawowe, ale jako smak wakacyjny chcę. I jaka jest piękna dzisiaj pogoda, te palmy. Ach, wygląda jak Miami. It looks really like Miami, little bit, Yeah, like LA, because you little have Miami. water and the palms, like in LA, the palms I think are much higher, but Man, it feels like yesterday when she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. But there's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. jestem na stacji benzynowej i znalazłam cudowne rzeczy. Właśnie znalazłam Nasi Lemak, czyli najlepsze jedzenie na świecie, które ostatnio jadłam dawno temu. Zobaczcie, to jest sos z ryżem i z taką małą rybą, ale to jest tak pyszne, że jeśli tu byliście, to na bank znacie to. No i mają dużo słodyczy, tego nie chcemy. I jakieś takie chipsiki jeszcze kupiłam. Jest ładnie. Zabieram moje rzeczy, bo byłam w łazience. Okej, to są moje rzeczy. Thank you so much. Bye. Cudowna góra Kinabalu. Jedziemy do Parku Narodowego, tam, pod tą górę. Także zobaczymy, jakie tam są zwierzęta i rośliny. Ale teraz się zatrzymaliśmy na punkcie widokowym. Musiałam iść do toalety chyba 20 razy. Mam mały problem z brzuchem od wczorajszego ostrego jedzenia, ale to tylko takie, wiecie, malutkie sprawy. Słyszycie te dźwięki? Dźwięki dżungli? Jesteśmy na kolejnym punkcie widokowym z Chińczykami, bo Chiny teraz po prostu rządzą światem. Śnieg. It looks like snow. Yeah, but it's A like little bit. Mam super pogodę, mam szczęście, bo wczoraj widzieliście, było bardzo mocno zachmurzone, a dzisiaj naprawdę super pogoda. On mnie nagrywa, jak ja nagrywam. No, także poznałam wczoraj chłopaka stąd i załatwił mi tego przewodnika i w sumie nie płacę dużo, bo tylko 150 zł za cały dzień prywatnej wycieczki, ale jeszcze muszę bilety wstępu zapłacić. Wiem, że do parku kosztuje około 40 parę złotych. Idziemy do ogrodu botanicznego. Kolejny bilet, już zapłaciłam 50 za park, a teraz jeszcze zobaczymy, ile kosztuje bilet.
Tutaj są dzikie storczyki i różne inne piękne motyle. Ciekawe, czy znajdziemy coś. This is rainforest. Rainforest, yeah. Rainforest or Las deszczowy of Borneo. Gdzie te storczyki? Gdzie te storczyki? Can you find for Orchid? me? Orchid? Yes. Zobaczymy, czy znajdzie. Ten deszczowy las ma 15 milionów lat. Jak wiecie, Amazonka to nie jest najstarszy las deszczowy. Nawet nie jest on bardzo stary. Najstarszy las deszczowy jest w Australii. Daintree Rainforest to jest północny wschód Australii. Byłam tam. A ten ma 15 milionów lat. Amazonka, zaraz wam dam znać, ile ma lat. Cudowne. Kochani, co? Ten las deszczowy ma 15 milionów lat, czyli w zasadzie praktycznie jest dość młody. Amazonka jest szacowana na 55, a Daintree Rainforest to jest w Cairns, koło Cairns, tam żyją bardzo stare plemiona aborgenów też. I ten las deszczowy ma 180 milionów lat. Jest to najstarszy las deszczowy na świecie, nieprzerwany i udokumentowany. Magia. Jak byłam w Daintree, to był kwiecień i lało. Także miałam prawdziwe doświadczenie lasu deszczowego. Po prostu biegałam boso. Było bardzo gorąco. Było goręcej chyba niż tutaj, tak mi się wydaje, i więcej zwierząt, więcej tego wszystkiego. Bardziej to było żywe. Cudowne miejsce. Naprawdę jedno z najpiękniejszych, w jakich byłam. A tutaj mamy drzewko, które należy do grupy zgławy, ale też jest rodziną do eukaliptusów. Widzicie? Eukaliptusy tak jakby zrzucają skórę, a przynajmniej właśnie tak wyglądają, że są takie gołe. I nie widać liści oczywiście tego drzewa, bo wysoko się zaczynają. Więc nie wiem, jak bardzo on jest related, bo ja znam liście eukaliptusa. Właśnie są w sumie podobne do tego rysunku. Jeszcze dłuższe są niż to. Tutaj wszędzie jest mech. Tutaj drzewo się nazywa drzewo motylowe, bo ma takie liście, ale nie wiem, które to jest drzewo, ale zobaczcie to. Takie pokręcone. Aż tam do samiuteńeczki góry. Nie wiem, gdzie to się kończy, nie widać. Pisze, że wierzyli, że ma właściwości medyczne. Gdzie te storczyki? Dajcie mi. Te rośliny są endemicznie takie same jak na Filipinach, w Indonezji i w Gwinei. Szukamy storczyków, ok. Ja widziałam storczyki normalnie w parkach, na przykład w Tajwanie. I jeszcze w innych miejscach też widziałam, ale pamiętam z Tajwanu, bo to chyba był pierwszy raz, jak widziałam storczyka na żywo. Tutaj jest jakaś ciekawa roślina. This is... Eat. Can you eat? Jadę z panem do samej góry, tam gdzie ludzie się wspinają na ten szczyt. Będę na 1800 iluś tam metrach. Zapłaciłam jeszcze 35 dodatkowo i 2 punkty widokowe prywatnie z panem. Dzisiaj mam prywatną, słuchajcie, wycieczkę. I opowiem wam, jak będziemy u góry, o tej górze, bo w sumie wczoraj się zapytałam tego chłopaka, on powiedział mi, że ta góra ma 2000 metrów nad poziom morza. Okazuje się, że ma dwukrotnie więcej, więc zaraz wam opowiem szczegóły. Tutaj mamy taki widoczek,
Ale oczywiście góra jest w chmurach, więc nie widać szczytu. Ona tam jest za chmurami, ale posłuchajcie, bo znalazłam niesamowite informacje. Góra Kinabalu to najwyższy szczyt Malezji, który ma 4095 metrów. Jestem w szoku, bo wczoraj się zapytałam chłopaka, a on powiedział mi, że ma 2000 metrów i ja od razu, wiecie, go postawiłam po prostu w pozycji i mówię, a co to jest 2000 metrów? Przed chwilą byłam na dole i tam sprzedawali tlen i mówię, ale sobie biznes robią. Tlen na 2000 metrów. To chyba dla Chińczyków, ale się okazuje, że ta góra rzeczywiście jest dość wysoka, jest dwukrotnie prawie wyższa niż polskie góry. Jest to święte miejsce dla rodzimej ludności i jest to jeden z najbogatszych ekosystemów na świecie. Mam pająka na kamerze, który usunął sobie sieć, chyba kurde z kosmosu, bo widzę tutaj sieć, jest śmieszne, siedzi u góry na kamerze i snuje. Także jeśli chodzi o ekosystemy, mam pająka na kamerze. Następnie jest to oczywiście na Borneo, stan Sabah, Malezja. Jest to najwyższa góra w regionie pomiędzy Himalajami a Nową Gwineą. Święte miejsce jest domem dla dusz przodków. Pochodzenie nazwy od słowa Akinabalu, co oznacza szacowne miejsce zmarłych. UNESCO w 2000 roku ze względu na niesamowitą różnorodność biologiczną zostało wpisane na UNESCO. Flora. Rośnie tu 5000, 6000 gatunków roślin, w tym gigantyczne dzbaneczki oraz setki gatunków storczyków i paproci. No, paproci widziałam, storczyków nie za bardzo. Strefy klimatyczne. W miarę wchodzenia wyżej można zaobserwować 6 różnych poziomów roślinności. Od lasu deszczowego po roślinność alpejską. Mega ciekawe. Kto planuje przyjechać tutaj w góry i się wspinać? Dajcie znać, jak byliście. Ja mam parę dni i nie wzięłam co prawda butów, ale szczerze to chciałabym się wspiąć i rozważałabym taką przygodę, ale nie wiem, czy dam radę, bo po prostu nie wzięłam butów. Ok, kochani, jedziemy na drugi viewpoint. Drugi viewpoint to jest base camp, czyli na 2000 metrów, prawie 1800 coś i tam ludzie zaczynają właśnie trekking na szczyt. Ok, let's go. Tutaj zaczyna się wspinaczka właśnie. Pojadę chyba na farmę krów i co, mnie takie rzeczy aż tak nie podniecają ogólnie. Krowę to widziałam, ale podobno są po prostu ładne widoki, widać górę i tak dalej. No i tu są 1000 rodzajów paproci. Jak widać, to są takie małe paprotki. Dla mnie świat roślin i zwierząt to jest taka totalna magia. Coś po prostu, gdzie łączysz się z swoim wyższym ja i ze swoją duszą i po prostu rozumiesz, że tak naprawdę chodzi o istnienie i nic nawet nie musisz robić w życiu. Możesz robić, jeśli chcesz, ale nie musisz. I jesteś tak samo wyjątkową jednostką oraz spełnioną powinnaś być, jak każdy inny, który powiedzmy coś osiągnął w tym zachodnim świecie. Czy to są ludzie, którzy się wspinają? Tak, to są wspinacze. Hello. A może przewodnicy, on miał jakieś takie ID. Nie wolno używać dronów, ani być gołym i nie wolno karmić zwierząt. Tu się może wychodzi, bo ogólnie podobno ponad 4000 metrów ma góra, ale może, o widzicie, tyle ma chyba, a to może jest, gdzie jest viewpoint ostatni i tu jest cała trasa. Można spać u góry, to jest chyba szczyt za tą chmurą, którego nie widać, ja podejrzewam, że on jest tam. Także, kochani moi, wracamy do samochodu, wracamy do naszego chłopaka i jedziemy dalej. Hey, baby. Hey, baby.
Farma krów. Mają mleko, jogurty produkują i wszystko. Kto by pomyślał, że to jest Malezja? Wygląda jak Szwajcaria praktycznie w lecie. Tam się pasą krówki i tam się pasą krówki. Tam do tamtych miejsc, do środka, zobaczymy, co tam mają. Podobno lody i takie rzeczy. Ale ja nie chcę lodów. Ja chcę... Wiecie, co ja chcę? Do łazienki pójść po prostu. Wszystko fajnie, fajnie, natomiast w Malezji jeszcze nie wynaleźli papieru toaletowego i tutaj w publicznych toaletach i na stacjach benzynowych nie ma papieru toaletowego, więc jest raczej tylko w hotelach, może w jakichś takich lepszych restauracjach. I dlatego, że nigdzie nie ma papieru, wszędzie jest mokro w tych łazienkach. I tutaj jest dosłownie basen. Moje ubranie jest całe mokre. Widzicie? Strasznie mokro. To jest ta lepsza łazienka i jest taki kranik, oni się myją. I miejsce na papier nawet nie istnieje, bo po prostu go nigdy nie ma. No jest bagienko. Ja sobie umoczyłam moją błachetkę przed chwilą. Oczywiście są też takie toalety, wiadomo, normalka w Azji. Ale powiem wam, jest po prostu... Nawet te kobiety lokalne narzekają, że jest tak mokro. O, to jest ta gorsza. Jest dużo za dużo wody na siebie. O nie! Mydło jest wszędzie, w każdej toalecie, nawet tutaj i w jakichś tam innych, takich gorszych, wszędzie było mydło. Natomiast nigdzie nie ma papieru i po prostu jest jeden wielki basen w tych łazienkach. No już są, mają imiona krowy, ale już mają te, na szyi mają. Sobie jedzą słodziutkie. Jakie dzieciaczki. Patrzcie się, nie się myły. A tobie co, urwali ci rogi? Oj, popatrzcie, widzicie? Ona tak jakby ktoś jej rogi wyrwał. No hej, misiu, hej. Hej, misiula, hello. No co, mały nosku? Co, mały nochaciu? Nie liże mnie. Ej, nie jedz swojego ubrania. Ta jest głodna. To jest chłopak, a to jest kto? To jest chyba też chłopak. A gdzie są dziewczynki? Gdzie macie dziewczynki, co? A ten muczy mały. No tak, mają poobcinane rogi, to są chłopacy. To są sami chłopacy tutaj. Nie ma dziewczynek. Jezus, ciekawe co z nimi robią. Ranyście, nie chcę nawet myśleć. Tu jest jeszcze kilka. Też chyba chłopaki. Tutaj jest pokazana nawet produkcja i te dyszle, które podpinają krowom. To jest to miejsce. Na szczęście to się nie dzieje teraz na żywo. Ja ogólnie jestem trochę przeciwna takiej eksploatacji zwierząt i każdej eksploatacji zwierząt. I przemysł mleczarski to jest potęga. Ja praktycznie nie jem mleka, tylko w Polsce jak jestem, bardzo rzadko jakiś tam jogurt, czy coś takiego. We Francji jak jestem, jakiś ser. Natomiast we Francji jestem raz na jakieś 5-10 lat. W Polsce jestem 2 razy do roku. Na Malediwach nigdy w życiu nie jem nabiału. Mleka nigdy nie piję, masła nie jem. Po prostu nie jadam takich rzeczy. Dlatego mogę otwarcie mówić, że jestem przeciwniczką dojenia krów w takim wydaniu. Bo jest, wiecie, propaganda. W wielu krajach dzieciom się wciska mleko na siłę. Piją całe życie. Mam teraz koleżankę z Pakistanu. Ona była w szoku, że ja nie piję mleka, bo u nich się pije mleko kilka razy na dzień przez całe życie. Niestety taka krowa ma termin ważności. Po kilku latach, kiedy przestaje dawać mleko, czyli wykonała swoją pracę, taka krowa jest po prostu zabijana. Nikt jej nie trzyma do śmierci. Nie jest niestety żadnym miłym zwierzątkiem, które się ma.
tylko w takiej wielkiej farmie, no to te krowy są po prostu zabijane, na mięso oddawane. Ja jestem ciekawa, ile tu jest tych krów. Wygląda to na mega malutkie miejsce, tak powiem Wam szczerze. To nie wygląda na wielką hodowlę. No, ale nie wiem, nie widzę takiej wiadomości tutaj. Może znajdę. Mocne kości, mięśnie, oczy, kalcium i tak dalej. Jakby ja się z tym nie zgadzam. Wiem, że to jest kontrowersyjne. Ja uważam, że mleko jest uzależniające. Mleko to jest kazeina. Przeczytajcie sobie o kazeinie i o uzależnieniu od tej substancji. Jejku, jak tu jest głośno. Kochani, jestem tutaj, bo po prostu jestem. Miło zobaczyć zwierzęta. I jeszcze jedna atrakcja, jeśli tutaj będziecie, to właśnie gorące źródła, które wypływają z podnóża tych wspaniałych gór. Tutaj jest piękny park i słyszę krzyczące dzieci. Tutaj są baseny. No widzę nawet jakieś europejskie dzieci. Nie wiem, jak to się nazywa. I baseny. No po prostu baseny. Ale to w sumie jak to jest tak gorąco i to są gorące źródła, to ja nie wiem, jaki to jest sens. Widzicie ten taki dym? Nie wiem, czy to widać na wideo. Widać. Wyobraźcie sobie, że tam jest taka dziura i leci jakby z tego para wodna, czy coś tam też. Stamtąd też widzę. To tak śmierdzi siarką. To są prawdziwe źródła gorące siarkowe. Wow. Tylko ja nie rozumiem, żeby się w tym kąpać w takim upale. Tam się ludzie kąpią. Ale jest ta woda mega, mega śmierdząca. Także coś dla zdrowych ludzi. Tutaj pisze, że to jest źródło gorących wód. Wypływają stąd. Podobno jest taki wodospad. Zaraz zobaczymy. Chciałabym mega zobaczyć tą roślinę. Ona wygląda, jakby właśnie jadła owady. Zapraszamy na farmę motyli. Zobaczmy. Czy znajdę jakieś motylki? Mam nadzieję, że te motyle są żywe. Chociaż... Oh my god, one są umarłe. To się nazywa ogród motylowy. Słuchajcie, zdechłe motyle. Wybaczcie. Zobaczcie, tutaj są żywe. Te wielkie chrząszcze. 3 rogi chrząszcz. Coś takiego. Ten ma 3 rogi. I się ruszają, jedzą sobie. Widzicie? Skorupy takie są błyszczące. Sobie żyją razem z mrówkami. I w ogóle zaczęło lać też. I w ogóle to jest cały Butterfly Garden. Nie tylko tamto zamknięte miejsce, tylko ta całość. Ale powiem Wam, że nie widzę, oprócz takich malutkich motylków, to nie widzę takich dużych, tropikalnych. Ale to fajne. I tutaj macie jeszcze jaskinię z nietoperzami i mały wodospad i ten duży wodospad. Zastanawiam się, czy tam iść, bo pada trochę deszcz, ale w sumie do tego wodospadu jest tylko 300 metrów. To może pójdę, zapytam się tych ludzi, jak długo się idzie i może pójdę. Jestem nad wodospadem, jednak dotarłam, słuchajcie, i idę do wody. Idę do wody w sukience, bo nie mam stroju. Pójdę do niego w tej sukience, dlatego, bo mam moją płachetkę i długie spodnie, więc będę mogła się przebrać, a sukienkę poświęcę do wody. Nagram to, jak mi się uda ustawić kamerę. Czekajcie. Hejka, jest zimna woda! Zimna! Mega zimna.
Super! Jestem w dżungli! Cudowna sprawa. Idę jeszcze raz do wody, już wracam. Pa! To wszystkie atrakcje, co można zrobić w jeden dzień w tym fajnym mieście. Kochani, szybko się przebrałam i słuchajcie, spieprzam stąd, bo grzmi i chyba zacznie zaraz lać. Nikogo tutaj nie ma. Ktokolwiek był, to poszli. Także słuchajcie, uciekam. Życzcie mi powodzenia, bo się mega ciemno zrobiło. Zachmurzyło, także będzie za niedługo padać deszcz. Mam nadzieję, że zdążę. Biegnę. Mega leję, nie do końca zdążyłam. Przewróciłam się, but mi utknął między kamykami a jakby korzeniami i wiecie, utknął mi but, ja wzięłam nogę, noga mi utknęła w bucie i się po prostu wypieprzyłam. Na szczęście tylko sobie kostkę stukłam i troszeczkę tutaj goleń i nie mam rany, więc jest ok, bo mam klapeczki, pokażę Wam. Tylko tutaj się przewróciłam, więc tragedii nie ma. Jeszcze mam trochę błota, no i tutaj stukłam kostkę, tutaj to nawet nic nie widać. No i mega leję. Czekam pod drzewem, bo po prostu i tak już jestem trochę mokra, ale muszę przeczekać ten największy deszcz. Słuchajcie, pobiegłam w tym deszczu i jestem tutaj w bezpiecznym miejscu z innymi ludźmi, ale po prostu popatrzcie się na mnie. Jestem cała mokra. Telefon 9%. No i czekam, aż to przejdzie, nie dam rady iść, bo mam wszystko mokre, po prostu wszystko mam mokre, będzie suszenie. Moje buty są do wyrzucenia. Po deszczu wygląda jak śnieg, a to wszystko wodospady. That girl is a runner, she was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. Though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. Open the roof. Sunroof. Make a new car different. 18 in the summer, man, it feels like yesterday. When she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways.